Witam Was serdecznie. Po tym jak fanpage Łodzi opublikował filmik, w którym rozmawiam z osobą głuchoniemą, bardzo dużo osób zaczęło oglądać mój kanał i pojawiło się dużo pytań, więc w tym odcinku chciałem zrobić takiego swojego rodzaju Q&A, więc zapraszam serdecznie. Dobra, może przeczytam komentarz, który wiąże się z sytuacją, która wydarzyła się dzisiaj. Komentarz został napisany jakieś 2 tygodnie temu ponad, od wydania tego odcinka. Jakieś 2-3 tygodnie temu podjechałem do Ciebie na światło i chciałem, żebyś szybę otworzył. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że Cię oglądam na YouTube, ale nawet nie chciałeś na mnie patrzeć. Pewnie pomyślałeś, że kolejna złotówa chce Cię zbesztać za Ubera. A widzisz, jednak są mili taksówkarze. No, po niektórych komentarzach jakoś nie popieram tej tezy, że są niektórzy mili, no bo niektórzy źli, a więc jeżeli są też niektórzy źli, to uważam generalnie na wszystkich. No i dzisiejsza sytuacja właśnie taka była. Wracałem sobie spokojnie z uczelni do domu i pewien taksówkarz, nie nagrałem tego, próbował wcisnąć się we mnie, jak sobie po prostu jechałem przed skrzyżowaniem, chciałem skręcić w prawo. Chciał wjechać przede mnie, no i ja jechałem po prostu swoim pasem, myślałem, że poczeka na mnie, ale próbował się wepchnąć, no i nie udało mu się to. Potem chciałem pojechać na stację benzynową i śledził mnie do tej stacji benzynowej, zrobiłem kilka kółek wokół niej, ale nadal mnie śledził, to już wtedy byłem na pewno pewien, że coś ode mnie chce. Zajechał mi lekko drogę i zatrzymaliśmy się oboje obok siebie, on otworzył szybę i chciał jakąś polemikę ze mną tutaj robić. Ale ja machnąłem ręką i nie otworzyłem szyby, bo wydawał mi się agresywny swoją jazdą. No i nie zrobiłem tego, więc nagranie możecie teraz pewnie zobaczyć w trakcie, jak mówię to, ale nieprzyjemna sytuacja. Mam nadzieję, że się już więcej nie powtórzy, ale nie wiem, czy facet mnie znał, czy nie, ale tak to bywa. Dobra, teraz konkretne pytania. Pierwsze pytanie, które zostało zadane już 2 miesiące temu. Może trochę już będzie odpowiedź nieaktualna, ale spróbuję odpowiedzieć. Cześć Bartek, mam do Ciebie parę pytań i byłbym wdzięczny za odpowiedź. Planuję sobie teraz na wakacje, a później podczas studiów zarobić trochę pieniędzy i w sumie chciałem spróbować Ubera. Ale sprzedałem ostatnie auto i zastanawiam się, czy jest sens korzystania z jednej z firm flotowych. Czy zarobki są wystarczające, aby pokryć koszta i aby coś zostało? Ty auto masz swoje, czy wypożyczasz? Ciężko dorwać inne materiały właśnie z Łodzi. Czekam bardzo na wejście Uber Eats. Ja to mu odpowiedziałem, że zrobię Q&A kiedyś. I dodatkowo możesz coś wspomnieć o licencji na przewóz osób, którą Uber chyba zamierza wprowadzić. Trochę to pogmatwane, dużo dokumentów, ale podobnież płacą 3500, jeśli założysz dokumenty do 1 sierpnia. Pozdrawiam Cię i szerokiej drogi. Dobra, więc może zacznę od początku. Polecam skorzystanie raczej z firm partnerskich zamiast tworzenia własnej działalności gospodarczej, dlatego że to jest o wiele korzystniejsze. Dzięki temu całą księgowość jest załatwiona właśnie przez tego partnera. To jest taka firma, tak naprawdę firma transportowa, która zatrudnia Cię jako ich kierowcę. Oni mają licencję na przewóz osób, na transport osób, więc to w ich gestii jest właśnie to, że posiadać ten dokument, a nie kierowcy jako tacy. Ty dostajesz od partnera na swoje konto całą wypłatę już po odliczeniu ZUS-u i podatku, bo to partner dostaje Twoje pieniądze od Ubera, a Ty dopiero od tego partnera. Wytłumaczę to jakby z perspektywy osoby, która ma własne auto i właśnie jest podpięta pod takiego partnera. Rozliczenie jest najczęściej raz na tydzień, chociaż można też raz na 2 tygodnie, 3 tygodnie, raz na miesiąc. Cenowo różni się tym, że na przykład w moim przypadku ja płacę 40 zł na tydzień lub mogłem płacić 120 na miesiąc, czyli na 4 tygodnie albo 3. Płacę prowizji takiej dla tego partnera za rozliczanie tej całej księgowości. Ja zdecydowałem się osobiście na rozliczenie tygodniowe, żebym mógł od razu za co tankować na następny tydzień, dlatego że sam nie mam takiej puli pieniędzy, żeby móc zainwestować właśnie w paliwo na cały miesiąc. Uber z każdego przejazdu, który zapłaci klient, pobiera 25%, czyli kierowca jakby na swoje konto dostaje 75%. I te 75% ze wszystkich Twoich przejazdów jest przekazywane do partnera. Partner z całej kwoty, którą zapłacili Ci pasażerowie, czyli ze 100%, odlicza podatek 12% i odprowadzany do Skarbu Państwa jest. No i łatwo można obliczyć, że z tego, co płaci klient, nam zostaje 63%, jeśli się nie mylę.
minus 40 zł oczywiście tej prowizji. Oczywiście paliwo nie kapie z nieba. W sumie to dobrze całkiem. No i ja na przykład tygodniowo 200 zł płacę za paliwo, czasami więcej, czasami mniej, no to zależy od kursów. Czasami w weekend jak jeżdżę, no to sobie muszę dotankować, bo jest tych kursów więcej. Zazwyczaj w poniedziałek, wtorek tankuję za 200, cały pełny bak, no i mi starcza. Więc jeżeli bardziej chcecie być świadomi, ile zarabiam, nie powiem Wam na pewno dokładnie, bo to jest bardzo wielu czynników zależne, ale wykonuję na godzinę 3 kursy, może 4 kursy w weekendy, a w tygodniu 2 najgorzej jak jest, albo 3. No to naprawdę zależy od wielu różnych czynników. Czasami stoję 1,5 godziny w miejscu i nie wpadnie żaden przejazd, też tak bywa. Jeśli chodzi o kwestię licencji, nie posiadam licencji taksówkarskiej, bo nie jeżdżę taksówką. Ani licencji na krajowy przewóz osób samochodem osobowym, którą z kolei posiada mój partner, jak już wcześniej wspomniałem. Czyli firma transportowa, w której jestem zatrudniony i ona posiada taką licencję. Nie jestem zatrudniony w korporacji taksówkarskiej, tylko w firmie transportowej. Z tego wynika, że nie łamię prawa w żaden sposób. Umieszczam link do źródła w opisie, z którego wziąłem moją wypowiedź, to jest biznes.gov.pl. Tam możecie sobie dokładnie przeczytać, o czym mówię. Następne pytanie, a raczej następna wiadomość z dużą ilością pytań. Ile pracujesz jako Uber? Bo to chyba najważniejsze pytanie. Wytłumacz wszystko po kolei, jak zostać Uberem. Czy to faktycznie da się rozwiązać wszystko przez aplikację? Minimalny rocznik samochodu to 2000. Każdy tak samo płaci Uberowi za zlecenia, jak inni kierowcy. Czy to się liczy od stażu? Ile się dla niego pracuje? Jaka jest umowa podpisana? Trzeba odprowadzić składki ZUS? Ani to robią, czy Ty musisz? Sprawdzają czystość pojazdu? Dobra. Pracuję już w Uberze ponad 4 miesiące. Akceptacja zgłoszonego przez Ciebie samochodu przez Uber jest kompletnie losowa. Jest dokładna lista samochodów, które nie mogą jeździć na Uberze, między innymi Fiat Multipla, i można tam sobie właśnie przeczytać, tam są specyfikacje, ale nie są to szczegółowe jakby ramy, w których spasowuje się samochód, więc tak naprawdę jeżeli wyślesz swój dowód rejestracyjny z pojazdu, to Uber na podstawie tego dowodu tylko akceptuje lub nie Twój pojazd, którym będziesz jeździł. Stan techniczny i czystość Twojego pojazdu jest sprawdzana już w praniu podczas jazdy, gdy pasażerowie wystawiają Ci opinię. No jeżeli notorycznie pasażer będzie zgłaszał, że masz obity bok samochodu albo że w samochodzie masz syf i na przykład nieposprzątane wymiociny od tygodnia, no to uwierz mi, że Uber w końcu zrobi z tym porządek i albo zablokuje Ci konto w najgorszym wypadku, albo może zablokuje Ci pojazd. Raczej blokują konto i potem musisz się z tego tłumaczyć. Aby zacząć jeździć na Uber, musisz założyć konto, podając ten kod polecający, który wyświetla się Wam właśnie na ekranie. Wysyłasz skan swojego prawa jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, który będziesz chciał jeździć, przód i tył, ubezpieczenie, przód i tył, albo jedną stronę ubezpieczenia. Wszystkie dokumenty wypełniasz, nie podajesz tylko wpisu do CIDG, ani licencji na przewóz osób. Te 2 dokumenty musi wysłać Twój partner, do którego się podłączysz. I wtedy, jak już założysz to konto, wybierasz sobie partnera spośród listy. Jest lista na stronie Ubera, która to poleca najlepsze, ale są absolutnie przeróżni partnerzy. Kontaktujesz się z nimi przez e-mail, przez numer telefonu, załatwiacie wszystkie formalności, podpisujecie umowy. Jedyną sprawą, którą nie można załatwić przez internet, jest zaświadczenie o niekaralności, które musisz pójść do sądu okręgowego swojego, tam właśnie dostać to zaświadczenie, zapłacić za nie i pokazać je w biurze Ubera w Twoim mieście. I potem jak już to wszystko zrealizujesz, to tylko czekasz na aktywację, jeśli się będzie przedłużała, możesz iść do biura Ubera, ja tak robiłem i całe moje formalności z tym związane trwały 2 tygodnie, z czego nawet można to zrobić w tydzień, dlatego że ja to przedłużałem po prostu, nie miałem czasu. Kolejne pytanie. Chciałbym pracować w Uberze, mam kilka pytań dotyczących pracy. Czy w ogóle to jest legalne, jeśli na przykład złapie nas policja? Pewnie miałeś na myśli, jakie mogą być zarobki? O zarobkach już wspomniałem wcześniej. Czy to jest legalne, też mówiłem. I na przykład jeśli złapie Was policja, Uber proponuje nie przyjmować mandatu, tylko zgłosić sprawę do sądu. I podobno Uber przyjmuje sprawę i on ją rozwiązuje na Waszą korzyść. Nie pytałem się dokładnie nikogo, jak to działa, ale no nie wiem, takie jest rozwiązanie. Generalnie nie powinno Wam nic za to grozić, dlatego że, tak jak powiedziałem, licencję posiada Wasza firma transportowa, którą jest Wasz partner.
Nie wiem, jak jest w przypadku, gdy prowadzicie własną działalność gospodarczą. W takim wypadku chyba sami musicie posiadać te licencje, ale jeżeli właśnie złapie Was policja, to proponuję wydrukować sobie ich, czyli z Waszego partnera, licencję właśnie na przewóz osób, ukazać policjantowi. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Jeśli nie, no tak jak powiedziałem, skierować na drogę sądową. Uber, mam nadzieję, wszystko załatwi. Mi się jeszcze nie zdarzyło nic takiego, więc nie potrafię się wypowiedzieć. Dobra, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to zrobię drugą taką serię pytań i odpowiedzi w następnym odcinku. Możecie pisać swoje pytania tu na dole w komentarzach, wiadomości prywatnych na Facebooku, na Instagramie. Więc dobra, trzymajcie się, ja jadę dalej i powodzenia, jeśli chcecie jeździć tak jak ja. Trzymajcie się.